Właśnie kończę pracę w trybie natychmiastowym południe. Dlaczego? Wsiadam na motocykl, bo mam wyjazd. Prom na mnie czeka, a motocykl, tak jak widzicie, jest tak jak na co dzień. Więc praktycznie nic nie zmieniam. Biorę tylko jakieś tam torbę z 2 koszulkami i jadę załatwiać sprawy. W obie sakwy zapakuję mały plecak, wodę, duży plecak. Moto już sobie czeka. Sakwy zapakowane. To lecimy, bo trzeba się troszeczkę pośpieszyć. Na prom, drogę. Jeszcze tylko Ajaxio minąć, bo tutaj się troszeczkę mi korkuje, zanim dojadę na prom. Bałagan. Jest bałagan teraz, aby przejechać przez centrum, ale przez centrum jest najbliżej do promu. Marseille! Merci! Idę po bilet, żeby się odprawić. Dzisiaj po prostu maszyny nie mają tej podręcznej takiej i otrzymałem bilety w kasie, więc wszyscy musieli iść sparkować samochody do kasy. Kolejka się zaczyna i teraz będę gotował się na słońcu, bo trzeba sporo poczekać do 18. O 18 wypływamy, będzie ładowanie zaraz motocykli. O, starsza pani czeka. Mamy bilet i lecimy. Wszystko mam, sprawdzam wszystko, pani wytłumaczyła, dzisiaj jest bałagan, więc muszę się udać tam. O tam. I jadę tam. D'accord. Merci. Na prawo, obok, wzdłuż morza. I jedziemy. Jest Korsykalina. I teraz tak, czy ja już mogę wjeżdżać, czy mam tutaj teraz czekać? Mam czekać. Zgaśmy maszynę, bo łódeczki się ładują, tiry się ładują. Mam małą chwilę, to mogę sobie po ustawieniach skasować zapisane parametry mapy, inne takie rzeczy i będę miał później ciekawostki z wyprawy. I tak wybierał się Simon za morze, no i w końcu wybrać się może. Starsza pani w tej odsłonie jeszcze nie była na kontynencie, więc dla tego motocykla to też będzie przygoda. Ok, mówią, że można, że zapraszają, że można wjeżdżać, mówią. Na wrotkę. Przypiąłem kurtkę linką i kask, zostawiam, nie mam miejsca, nie mam kabiny na promie. Pani zostaje, a ja idę szukać dogodnego miejsca. Widzimy się za moment, hej! I na promie zawsze nic się nie dzieje ciekawego, poza fajnymi widokami. Kawa całkiem niezła, a ja sobie studiuję dalej. Czyli przypominam sobie Arduino. Czyli po 10 latach powrót może i do programowania mikrokontrolerów. Kolejna zajawka, która by wróciła na swoje miejsce. Tak, motocyklist to jest róża, ale też ma swoje kolce. Na przykład to, że jest gorąco, a gdy człowiek się ubierze minimalistycznie i zachowa na sobie kombinezon,
Nie mam kajuty, nie mam jak się przebrać konkretnie w shorty, więc trochę będę się gotował w spodniach motocyklowych, ale jakoś wytrzymam całą noc. A ja sobie czytam książkę. Zdjąłem buty, bo można się ugotować. W międzyczasie mam ładne widoki jeszcze na wyspę. Niedługo zacznie się nic, czyli morze. Korzystam ze słońca, czytam i się rozwijam. Koniec z piwem, koniec z alkoholem. Chipsy ok, ale wiedza sama nie przyjdzie, trzeba się dokształcać. Jest gdzieś około 3:00 nad ranem, albo i po 3:00. Podróżowanie promem, nawet z zarezerwowanym miejscem siedzącym na sali, nie daje satysfakcji, nie da się wyspać na tym fotelu. Ludzie standardowo śpią gdzie się da. Już nie usnę. Jest teraz chłodno, więc trzeba było się ubrać. O, i tak to jest, taka przygoda trwa. Jak widać, jestem niewyraźny. Oj, opłynięcie. A tak, odprawa promowa zaczęła się o 16:30. Prom wypłynął o 18:00, standardowo cała nocka. Już zbliżamy się do Marsylii. I tutaj widać już ląd. Już powinna być łączność telefoniczna. Zaraz sprawdzę, jest godzina 6:00, więc jeszcze godzinę będzie trwało, zanim płynie zadokuje. I człowiek jest zmęczony od 18:00 do 7:00. O, wszyscy są na śniadaniu teraz. Cały czas silny wiatr wieje, jest dość chłodno, rzeźko. I voilà. It's beautiful. Tak, wschód słońca w Marsylii. Czyż to nie pięknie? No, w GoPro tego nie widać, ale wieje jak cholera. Tak. Więc już się nie mogę doczekać, kiedy ruszę spokojnie w drogę przed siebie autostradką do Lyonu bezpośrednio. Śpieszy mi się troszeczkę, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Mordka się cieszy. To będzie dobry dzień. A dlaczego? Tak czuję, nie wiem. Po prostu mam takie przeczucia. Ładna bardzo pogoda. Spokój w głowie się zaczął. Motocykl. I róbmy to, co lubimy. Jedź. Odwieczny bałagan, jeżeli chodzi o parkingi, o wyjazdy. Zaraz zobaczymy, jak maszyna. Rejs był bardzo płaski, spokojny. Morze nie było wzburzone, więc powinno być ok. O, ile czasu zajmie mi wyjazd, a jak tu gorąco w środku, tego jeszcze nie wiemy. Trzeba się przygotować cierpliwość, bo jako motocykle było można wjechać na początku, ale to znaczy, że prawdopodobnie na końcu będziemy wyjeżdżać, bo wszystko jest pozastawiane standardowo i to dość tak ciasno nawet ustawiane ekonomicznie. O, stoją motocykle i teraz tak, żeby stąd wyjechać, to trzeba będzie poczekać chwilę jeszcze. O, pani, czy z pani jest zadowolona dzisiaj? Czy wszystko jest ok? Jest kask, jest kurtka spięta moją kłódką. Już się przebieram, zakładam, pakuję mój plecak do sakwy i czekam na moją kolej, aby wyjechać. Chyba nas wypuszczą. Dobra, pani droga, startuj się, rozgrzewaj. 29 stopni płyn chłodniczy, 28 temperatura otoczenia, więc jest ciepło.
Dziękuję. Panowie i panie, wszyscy moi drodzy, jedziemy. A przynajmniej ja jadę. Haha. Czy mamy wszystko? Nie wiem. Zaraz się dowiemy. Kierunek Lyon. Nie mam nawigacji ustawionej. Zatrzymam się za jakiś czas, żeby sprawdzić kierunki, chyba że będę widział od razu teraz duże znaki. Nie lubię jeździć na nawigację z telefonem, ale ostatecznie gdy potrzebuję, to sobie wstawię jedną słuchawkę do ucha i uruchomię telefon, bo autostradka teraz płatna, szybko, więc nie pobłądzę raczej. Będą duże znaki i będzie fajnie. Jaki piękny dzień, it's a beautiful day. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue à Marseille. On va à Lyon. On fait la belle voyage aujourd'hui, je crois. Allez, on y va. La vieille dame qui va bien, elle va très bien. Moi aussi. Alors, à tout de suite. Widzę pierwszy znak. I fajnie, bo nie muszę się zatrzymywać. Od razu jadę na znak na Lyon, na autostradkę. I gdzieś tam na stacji paliw się zatrzymam, zatankować, bo już mam prawie 100 km. Więc fajnie by było, gdybym za 80 km zatankował pełny zbiornik. I wtedy bym nie musiał bez potrzeby stawać 2 razy po drodze. No to lecimy na znaki. Tout va bien, tout va bien. Haha. Lyon, tout droit, 150 mètres, tout droit. Allez, on tourne. Oui, c'est par là. Exactement. I oczywiście nie mogłoby być inaczej jak to, że poranek w Marsylii jest zakorkowany. I płacimy za podróż, płacimy, nie ma nic za darmo. Bilecik i w drogę. Jak to bywa z motocyklistami, jest przerąbane, bo trzeba bilecik chować do kieszeni, żeby nie zgubić. I zawsze to zajmuje dużo czasu i kierowcy się denerwują samochodów, bo oni uchylają sobie szybkę i mają szybko. A my co? Ile to potrwa? Dobra, toczymy się. Starsza pani sprawdza się, natomiast jak to starsza, no nie lubi tego typu dróg i autostradek i prędkości powyżej 80, bo mi głowę urywa. Mały postój. Zrobiłem jakieś niedużo, 70 km. Tankuję do pełna i lecę już bezpośrednio dalej. Nie ma tak, postój na paliwko i kawkę. Pani starsza stoi, ale powiedzmy jak jest, nie jest za wesoło, a dlatego, że ta rajdowa owiewka Boano, porozmawiajmy sobie jak to jest w praktyce, bo teraz dopiero mam okazję jazdy na autostradce. W ogóle nie nadaje się do jazdy powyżej 100 km na godzinę, powyżej 80 już jest nieprzyjemnie, a co dopiero mówiąc 130-120. Wir wytwarzany przez tę owiewkę na wysokości mojej głowy wpada mi w kask z daszkiem i w gogle i głowa moja tak chodzi, jakbym był pijany, po prostu trudno się utrzymać w pionie, więc przy wyprzedzaniu jeszcze można sobie na to pozwolić, ale utrzymywanie dłuższy czas takiej prędkości to jest pin de rose, kolec róży, tak, bo motocyklizm jest jak róża, ale ma swoje kolce, więc na pewno ta owiewka się nie nadaje i dawno nie jeździłem po autostradkach i nawet mi już nadgarstek też odmawia posłuszeństwa, długo trzymając tak mniej więcej te 120, 115, bo chciałbym wolniej jechać spokojnie, ale autostradki mają to do siebie, że nie pozwalają jechać tak wolniej, bo te wszystkie ciężarówki trzeba wyprzedzać.
Każdorazowy postój. Sprawdzam, czy bagaż jest dobrze przymocowany, czy mi tutaj nic nie chce odlecieć. To jest jedna sprawa, to jest dobrze, ok. Przyglądam się dookoła, czy nie ma jakichś dziwnych wycieków, bodajże płynu chłodzącego, oleju, jakichś dziwnych rzeczy, zanim ruszę. Wygląda, że jest ok i że można siadać, jechać, lecieć dalej. Postój, trzeba mocz oddać i troszeczkę uspokoić głowę, bo taki szum, taki wiatr, chyba zaraz tutaj mam korki do uszu, tym razem zainstaluję korki w uszach, bo ten szum wiatru, używając gogli w tym kasku, jest niesamowity. Może teraz będzie troszeczkę lepiej jechać. Zobaczymy. Dobra. Lecę dalej. Hej. Powiem wam, że z tego licznika jestem bardzo zadowolony. Właśnie teraz jest chwila prawdy w trasie. Dlaczego? Bo mam fajne wskazania, między innymi też wysokości. Tutaj sobie widzę na trasie, jak mi się zmienia ukształtowanie terenu. Bo na Korsyce to strasznie szybko się zmieniało. I też widzę na kompasie kierunek, co jest bardzo, bardzo fajne i ciekawe. W czasie jazdy, gdy się wcześniej spojrzy na mapę, tak jak spojrzałem na Lyon i wiedziałem, że mam się kierować na północ, a na początku na zachód. I właśnie tak też się kierowałem. I dzięki temu też mogę śledzić, w którą stronę podążam. I faktycznie w praktyce fajnie to działa. Dystans pierwszy kasowalny to jest mój wskaźnik paliwa. Nic więcej, godzina, temperatura zewnętrzna, świetnie to działa. Temperatura silnika również, więc wykorzystuję nie 100% tego licznika, ale jestem bardzo zadowolony. Pora wnieść opłaty. Jestem ciekawy, jaki będzie koszt przejazdu tym odcinkiem. Nie mam pojęcia, ale włożone zatyczki do uszu. O, jaka ulga. Fajnie. No to nie wygłusza totalnie, ale jest duża ulga. Ten wiatr po prostu nie świdruje uszu. Stojąc w miejscu, gdy silnik pracuje teraz, nie ma takiego upału. Jest fajna temperatura do jazdy 24. Ale widzimy, jak temperatura płynu chłodzącego wzrasta gwałtownie, bo zazwyczaj jak jadę sobie tak jak dzisiaj, to ta temperatura nie przekracza 80 stopni. Teraz mamy 90. No tak, ale zaraz jak ruszę w trasę, to spadnie do 79 i to w tych Transalpach jest normą, że ta temperatura waha się pomiędzy tak naprawdę 50-60 stopni a 80. Dopiero gdy się zatrzymamy, no to przekracza 90 stopni. Tutaj się nie utrzymuje równo 90 stopni nigdy w czasie jazdy. To w Transalpach 700 jest troszeczkę inaczej rozwiązany układ chłodzenia, termostat i tam jak najbardziej tak, a tutaj jest troszeczkę to inaczej i to wcale nie jest wina uszkodzonego termostatu. W instrukcji, jak zobaczycie, jest taka informacja pomiędzy wskazaniami, a nie ma podanych temperatur. Dobra, ile ja tu jestem winny?
Bien. Vinci Autoroute, bonjour. Votre appel a bien été pris en compte. Un opérateur... Ah, oui. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas pourquoi le ticket qui est venez d'où, refusé. monsieur D'où est-ce que vous arrivez? D'où est-ce que vous venez, monsieur? Direct Marseille ici. Marseille, oui, alors c'est l'ensemble de Provence. Voilà, c'est bon, vous pouvez payer là. Ok. Alors, merci. Allez, merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir, monsieur. To co mówiłem, temperatura teraz przeskoczyła i był problem z biletem. Haha. Ale już to naprawiamy. I samochody się zdenerwowały, a ja nie. Dobra, lecimy dalej. Lyon. Dobra, jechałem do Lyonu. Kieruję się do centrum Lyonu, ale gdzie dokładnie jeszcze nie wiem. Teraz, w tym momencie, tak, znajdę jakieś miejsce, żeby się zatrzymać i zainstalować telefon, żeby doprowadził mnie już pod dany adres. I jesteśmy w Lyonie. Teraz tak, gdzie ja powinienem skręcić? Chyba tu. Tak, tam mamy ten napis Only Lyon. Wiem. Oj, Simon, zagubiony w akcji. Ale to nic, kiedyś się odnajdę. Teraz patrzmy na znak. O, centrum, na wprost. O, lawa, ja cię kręcę. Tego mogłem się spodziewać po mieście, korku. Ale jeszcze jedna sprawa, że jestem zagubiony i do końca nie wiem, gdzie się kieruję. Na pewno na jakąś stację pali, żeby znowu zatankować i podrapać się po głowie, czyli pomyśleć, co dalej. Jeszcze mam chwilę czasu, ale trzeba być uważnym, bo tu takie korki mogą poszykować, pomieszać zacne plany. Lyon. Tam trzeba jechać. Rower. Okej. Centrum. It's beautiful. Oui. Pas mal, quand même. A trochę cieniu pod drzewami, most. Ale nadal błądzę. Simon. Przekroczę most. Mam nadzieję, że o jeden nie za daleko. I tam się sobie zatrzymam. Tak, jakiś cień jest. I sobie pomyślę. A już widać nerwowość kierowców. Oczywiście może nie na mnie, ale na innych. 100 stopni. Dobra, ręcznie wentylator wyzwalam. Niech się chłodzi. I jedziemy na most, więc w mieście moto się grzeje. Wow. Fajnie. Tylko nie przyjechałem tutaj na wakacje. Ja załatwiam swoje interesy i uciekam z miasta, bo miasto mnie przytłacza, a starszą panią również, jak widać, się po prostu zgrzała od tych świateł, od tych skrzyżowań. To nie jest miejsce dla nas. Zróbmy co należy i jedźmy gdzieś na wieś. Zagubiłem się w mieście, po raz kolejny pomyliłem ulicę, gdzie ja to ty. Może nie wiem gdzie jestem, gdy pojąłem wreszcie. Efekt jest taki, że zgubiłem się w mieście, zagubiłem się w mieście, po raz kolejny, haha.
I to jest prawda. Nie wiem, gdzie jestem. Nie mam pojęcia. Ale nie chcę tu być. Podejrzane jakieś towarzystwo. Trąbią, ktoś rozładowuje ciężarówkę, tu się zablokowało, tam się zablokowało. Wentylator zewnętrzny pracuje, jak widać zbił temperaturę ze 100 do 94. Stoję, grzeję. Miasto. Nie lubię. I lokalnie nie wiem, gdzie jestem. Całkiem spory korek za nami, ale w końcu pan ciężarówką rusza, więc fajnie. Jak widzicie, wentylator w mieście zbija temperaturę i jest spoko. Zatrzymuję maszynę. Naprawdę jest taki bałagan tutaj. Nie mogę się odnaleźć. I zaraz sobie sprawdzę, gdzie jest mój adres, gdzie jest konsulat. To nie takie proste. Jest coś takiego, jaka odległość 16 minut, 3 km, czyli niedaleko. I udam się tam w okolice i tam spokojnie poczekam na swoją kolej. Czuję się bardzo niepewnie, bo Korsyka to jest taka wieś, można powiedzieć, a tutaj jest wszystkiego pełno. Oczywiście cieszę się, że motocyklem, a nie samochodem, bo motocyklem mogę się zatrzymać na jakimkolwiek chodniku chociaż na chwilę i pomyśleć, a teraz znaleźć miejsce samochodem tutaj to jest nieporozumienie. Kieruj się na południowy zachód, skręć w prawo. Dobrze, mam jedną słuchaweczkę. Na chwilę mi wystarczy w ten sposób zamontowany telefon, bo się zaraz ugotuję. Ale to jest bardzo, bardzo blisko, więc mówi skręć w prawo. Ale jak to? Chyba tu. Tak to nie mogę skręcić w prawo. Dobra. Zagubiłem się w mieście, po raz kolejny pomyliłem ulicę, czy ja to ty? Ja to ty. Skręcić w prawo. No słuchaj. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie skręć w prawo. Super. Wrócić tam, gdzie przyjechałem. Teraz tak 17:13. Ja będę teraz krążył. Spoko. Damy radę. Teraz prosto. I teraz prosto. I tak krążę od mostu do mostu. Od mostu do mostu. Skręć w prawo na rozwidleniu. Dla mnie trochę nieporozumienie. Dlatego uciekłem z miasta i wolę mieszkać na Korsyce. Światła się tak szybko zmieniają, że ciężko jest przejechać, jeden samochód, dwa. Katowanie motocykla w takim mieście miłosierne. Taradam, tam, taradam, tam, taradam, tam, tam. Flaga. Jest flaga, jest konsulat i wszystko jest. Tylko gdzie ja się mogę teraz zaparkować bezpiecznie? Jest. Co tutaj mamy w okolicy? Dobra, chwilowo się zatrzymałem. Nie mam pojęcia, jakie tutaj zasady panują. Czy można tak parkować te motocykle, czy są płatne, czy nie. Ale tu jest jaki fajny kościół na skrzyżowaniu. Robi fajne wrażenie, to na pewno. Zaraz zobaczę tam naprzeciwko, czy to jest dla motocykli, bo co miasto, to obyczaj. Mogą być motocykle też objęte płatnym parkingiem. Ola wasz. Zmęczenie materiału. Siedzę sobie na parkingu dla hulajnóg. Zdycham, bo jest 30 parę stopni jak jadę. Wentylator się załącza, znaczy ja go uruchomiłem na stałe już.
Jazda tutaj w mieście jest koszmarna dla mnie. Nie znam miasta, więc stosuję się bardziej do przepisów. Na nawigacji jadę. Sam Lyon jest fajny, piękny. Podoba mi się ta ilość mostów, natomiast trafiłem w godzinę szczytu, gdzie wszystko stoi i jedna zmiana świateł puszcza 2-3 samochody, więc straciłem bardzo dużo czasu na słońcu bezpośrednio. Motocykl mi się grzeje i tak to wygląda, więc uciekam. Już zaraz sprawdzam gdzie. Uciekam spoza aglomeracji, gdzieś, gdzie jest spokojnie, bo już się ugotowałem. Lyon. Ładne miasto, żeby sobie pooglądać, ale stresujące dla mnie. Nie wiem co tu się dzieje. Jak widzicie, telefon sobie przypiąłem na tymczasowy uchwyt. Troszeczkę mi przypomina Paryż z tą ilością mostów. Ale fajne jest, żeby założyć krótkie spodenki, kapelusik, japonki jakieś, lody, schłodzone napoje i sobie spacerować, zwiedzać beztrosko cały dzień, wziąć metro, wziąć autobus, gdzieś pójść z punktu A do B, a tak jak dzisiaj, nie mając czasu, znajomości i w kombinezonie motocyklowym, to jestem ugotowany. Motocykl równie, praktycznie wentylator mam odpalony non stop, więc uciekam czym prędzej do miejscowości, do Prowansji, szukać lawendy, zmiana planów, 4,5 godziny ponad jazdy teraz do miejscowości Orange i tam będę szukał noclegu. Taki plan, jeszcze tylko zatankować, bo już trzeba, a tu w centrum nie widziałem żadnej jeszcze stacji paliw. Wentylator pracuje i non stop, tak, światło zatrzymuje się, dość długo trwają te światła. Teraz tak, zielone, czy przejadę, czy przejadą dwa samochody? Po prostu duże miasto, się już od tego odzwyczaiłem. O, dobra, taki szachmat, jedne światła, teraz drugie, ale zygzak, żeby stąd wyjechać na mapie. Władowałem, dlatego plan był zacny, żeby sobie trochę Francji zwiedzać przy okazji wypadu do konsulatu, a tutaj tak patrzę w praktyce, że trzeba wracać w kierunku Marsylii, żeby jutro się nie spóźnić i gdzieś tam zwiedzić sobie, zobaczyć lawendę. Akurat lawendę lubię. Koszmar dzisiaj. Simon ma dzisiaj koszmar, bo nie umiem z tą nawigacją współpracować. Jedno mówi, po prostu te rozjazdy są skomplikowane, nie widzę do końca mapy w tych goglach ciemnych. Jest masakra. Skręć w lewo, skręć w prawo, rozjazdów jest. Znowu robię pętlę w korku, bo trzeba było tam skręcić. Wszyscy tam teraz jadą na obwodnicę A. Dobra, jest Paryże. Są duże znaki. Nie zmienia faktu, że stoję, tylko trąbią. Dobra, jest zielone, ale chyba nic nie zmieni. Tak, zablokowane skrzyżowanie, tylko klaksony. Simon, ty tutaj skręć w lewo. Tylko blokowanie. Po prostu dawno nie jeździłem w takich warunkach. Oj dawno. Trzecia zmiana świateł, a ja ciągle w tym samym miejscu. Nawet tutaj motocyklem to jest. Nie ma jak się przepchnąć. Masakra. Przejechałem jedno skrzyżowanie, a to wszystko nadal stoi. Kolejna zmiana świateł. Ja, motyla noga. Doświadczam korka. Dawno tego nie było, więc doświadczałem korka, ale jadę w przeciwnym kierunku.
O, fajnie. Znalazłem stację w końcu, zatankowałem. Temperatura waha się, wskaźnik zewnętrzny pokazuje pomiędzy 30-31 stopni. Więc jest ciepło. Cały czas są takie miejska jazda. Już zaraz na wylocie jestem. I telefon też już rozładowany, jeden i drugi, a w taki upał to telefon się przegrzewa i nie ładuje, więc zaraz będę jechał spokojnie na znaki. Wybrałem drogi niepłatne, powolne, ale o to chodziło. Mała pogawędka z motocyklistą, oczywiście zapytał, o co chodzi, czy szukam drogi. Tak, szukam drogi, bo już moje te telefony się wysypały, nic nie widzę, nic nie słyszę. A, właśnie słuchawkę zupełnie wyjąć, żeby mi tutaj nie gadał, i włożyć najlepiej sobie korki do uszu, bo jest za gorąco. 32 stopnie pokazuje. A tak jak mówię, telefony się przygrzały, nic nie pokazują. Zresztą wybrałem poboczne drogi, teraz jadę na duże miejscowości i nieważne, tak dojadę. Tyla noga, nawadniam się, chociaż ciepła, ale woda. Według kompasu jadę dobrze, na południe, zgadza się, stronę Korsyki. Więc będę się trzymał teraz trasy na Wien i tak dalej. Zjechałem na zajazd, bo można się ugotować. Temperatura otoczenia tutaj na drodze, na autostradce cały czas wskazuje około 31,2. Jest za gorąco. Mam nadzieję, że telefon ci podładował, bo jestem za gorąco. Troszeczkę się podładował. To nawet dobrze. Pora zrobić toaletę i coś sprawdzić, coś zjeść. Trochę śmieciowego jedzenia i nawadniam się kolą zero. Jestem już tak padnięty, a oczy są przykrwione. Noc na promie, nieprzespana. Szukać będę jakiegoś noclegu. Już się etap namiotowy skończył, nawet nie zabrałem, bo to jest cały wyjazd bardzo spontaniczny, bez żadnego planowania. Więc szukać zaraz będę tutaj w okolicach, bo już nie dam rady jechać. Po prostu już chyba ten wiek albo brak przygotowania. Upał robi swoje. Jadłem w maku chwilę oddechu, natomiast to nie zmienia faktu, że jest 7:30, a do Orange, tam gdzie bym chciał dojechać, to jak sami widzicie, motocykl stoi 31 stopni. Posiedziałem w klimatyzacji, wypiłem coś chłodnego i pewnie mogę być chory. Do miejscowości Orange, gdzie bym chciał dzisiaj dojechać, jeszcze jest 1,5 godziny jazdy. Spróbujmy tam dojechać, jeszcze powinno być jasno w miarę i gdzieś tam znaleźć ten nocleg. Wszystko jest, paliwko było. Ile mam już przejechane od tankowania? 85 km i lecimy, a motocykl kiepsko, powiem tak, na trasy kiepsko. Jest zepsuta starsza pani, jeżeli chodzi o tego typu jazdę w trasę. Gaźniki, niestety, gaźniki. Albo szczyt, albo jakiś wypadek. Coś się dzieje. Odpalam awaryjne, tak jak pozostali. Staram się przyciskać. Przede mną motocyklista też tak się przyciska. Ale o co tu chodzi? Nie wiem. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Te wszystkie samochodziki. Nie wiem, co jest grane, ale pomału przemieszczam się pomiędzy słupami samochodu.
I nie powiem, na autostradzie przydaje się światło awaryjne, bo kolejny raz już kolumna zwolniła. Może mam trochę niewygodny w miejscu przycisk, ale jest spoko. W oranżu jestem. I teraz jest kwestia, gdzie sobie kimnąć. Dobra, pora rozkminić. O, od ostatniego tankowania ile? Znowu 193 km. I chciałbym już dzisiaj na tych 200 dobiję przestać. Oczy przykrwione. I tak. I wchodzę w internety, żeby znaleźć jakiś ten nocleg, bo jest nieciekawie. Dzisiaj przejechałem tak, przypłynąłem promem. Cała noc, średnio przespana. Z Marsylii do Lyonu. No i teraz w Lyonie błądziłem w te upały, w tych korkach. Tam też się mocno przegrzałem. I teraz trasa do Orange. Miałem jechać tymi bocznymi drogami, ale telefon się przegrzał, rozładował, więc pojechałem na duże znaki. Wylądowałem znowu na autostradzie, więc już nie będę się z tym sprzeczał, ale w sumie i dobrze, bo naprawdę dużo czasu to zajmuje. Jestem w Oranżu. Jest godzina 21. Jest hotel. Jadę sprawdzić, czy jest miejsce. To dosłownie 10 minut czy minuta stąd. Kto pyta, nie bądź. Matko buddyjsko, co to się tutaj dzieje? Siedzę i będę przeglądał jeszcze oferty, bo jestem w tym hotelu, ale został jeden najdroższy pokój, a to mnie nie satysfakcjonuje, więc zobaczę, czy jest jakaś inna opcja w okolicy. Opuszczam mój mikro hotel. Też były przygody, ale lepiej o tym nie wspominać. I mam dobre wieści, bo dzisiaj mój kawałek mapy tutaj obowiązuje, więc jadę na mapę papierową i mam w nosie nawigację. Provence Alpes Côte d'Azur. To mi dzisiaj pomoże. Czyżby padało w nocy? Czy była tylko taka wilgoć? Nie wiem, ale w drogę. Tu jest gdzieś miejscowość Orange, gdzie jestem na mapie, jest złożona. Teraz najważniejsze, żeby jechać N7, kierunek Avignon. Trochę może i ssania, bo jest chłodno, 23 temperatura. Może. Znaki od direction Avignon. Kierunek Avignon. To jest chyba ten amfiteatr. Tak. Robi wrażenie. Otwierają chyba za 15 minut. Fajnie to wygląda. Ale nie mam zbytnio czasu, żeby się zatrzymać i to pooglądać. Lubię takie ciekawostki, ale wtedy, kiedy mam wakacje i czas. A dzisiaj czas to luksus, którego nie mam. Muszę się udać w swoje miejsce. Ładnie bardzo wygląda. Polecam. Orange. Najbardziej lubię nie to, żeby patrzeć ciągle w mapę, ale gdy mam przed sobą tą mapę papierową i mam czas, to sobie widzę główną miejscowość, numer drogi i zwiedzam i jadę z tą moją ulubioną przelotową prędkością tak 70-80 i to jest wtedy zwiedzanie. Autostradki dały mi mocno popalić, ale nie miałem wyboru i potrzebowałem skorzystać ze szybkiego transportu. Rewelacja. 9,7 litra.
a ja mam na liczniku 217 km, gdy się zatrzymałem, to by oznaczało, że jest super niskie spalanie. Czy to wynika z ubogiego składu mieszanki obecnie w gaźniku i tej zmienionej zębatki, prawdopodobnie tak, i tego, że w miarę powoli jadę, bo ta owiewka sprawia, że głową telepię na każdą możliwą stronę, więc spalanie najniższe do tej pory, jakie zanotowałem. Super. Woda, dużo wody. No i lecimy dalej. Z panią porozmawiałem troszeczkę. Też lubi Korsykę, bardzo dawno tam była. A i życzę, żeby powiedzieć dzień dobry Korsyce też. Dobra, ważna rzecz, właśnie już bym pojechał. Mój wskaźnik paliwa, czyli kasowanie licznika dystansu dziennego. Tak, i mamy 0 i wskaźnik jest ok, można jechać. Avignon. Teraz szukam dalej drogi okrętnej. Avignon. Ładnie. I teraz właśnie mały postój, żeby przełożyć trochę mapę. Tak, i zobaczyć mój kierunek. Lacs de Provence. Tutaj D7N. Tędy będę chciał jechać. Jestem w Avignon. Teraz muszę znaleźć odjazd, żeby właśnie Lacs de Provence tutaj wybrać. I chyba przeoczyłem, bo powinienem przejechać przez rzekę tutaj. Łądzę niesamowicie po tych oznaczeniach na znakach, bo tak się gubię w tej chwili bez żadnej nawigacji, że na moje znaki bardzo ciężko tu cokolwiek zrozumieć. A to tylko dlatego, że nie jestem przygotowany dużo wcześniej. Się gubię. Ta część pomalowana to jest już objeżdżona część. Kiedyś tam, poprzednim razem. I teraz tak. Dobrze. Czyli jak jadę tutaj Salon de Provence, to mogę tak przejechać przez Salon de Provence, tak? Teoretycznie dobrze. Chyba tak przejadę, bo już dochodzi 10:30. Czas mnie goni, bo każdy moment, kiedy błądzę, gubię cenny czas. No właśnie, mówiąc o Prowansji, to miałem na myśli, że mijamy winnice, pola, zboże. Niebawem zacznie się lawenda. O, i to jest spokój i przyjemność z jazdy, chociażby nawet 50. Super. Tylko cykady słyszę, pomimo nawet, że mam korki w uszach. Są bardzo hałaśliwe te nasze cykady. Ładnie. Tylko trzeba zjechać z głównej drogi. De la Vendée. Tam jest chyba wejście. Tu jest wjazd. Super! To mi się podoba. A, tam był wjazd. Źle wjechałem. Ale to nic. Mała wizyta nie zaszkodzi. Nie wiem, czy słyszycie poza wiatrem ogrom dźwięków cykad. Jestem w Muzeum Lawendy i nie zawaham się zwiedzić. Ładnie, pięknie. Nie zwiedzę dzisiaj całego muzeum, po prostu nie mam na to czasu. Tam jest destylatornia.
Idę do butiku, jakiś olejek do masażu sobie wezmę na pamiątkę. Zostało mi stąd jeszcze około 2 godzin do Marsylii bezpośrednio, ale jeszcze będę robił postoje, więc muszę zarezerwować tak sobie z 2,5 godziny. Płyn wodny, który nawet się obraca. Fajne. To jest urok tych mniejszych miejscowości i trzeba mieć duży zasób czasu, żeby tak z takimi prędkościami sobie zwiedzać Prowansję, ale super sprawa. Co tu się od Janie Pawla? Sprawdzam ciągle, gdzie jestem, bo się gubię i nie jest łatwo na te znaki, jeżeli mówimy o pobocznych drogach, bo jeżeli chodzi o autostrady, to bez problemu, ale te tutaj przez małe miejscowości, no to trzeba się pilnować i jest fajnie. I zaczęło lać. Marsylia. I teraz tak, fajnie, że są znaki od razu na port. Od razu kierunek na port. Jadę na znaki na ten port. Okej, ale bałagan. Ja cię kręcę, jakiś rynek tu chyba musiał być. Stragany. Nie ogarniam tego. Gdzie jest mój kolejny znak na port? Na razie nie widzę. A tu wszędzie bałagan. Ja to mówię bałagan, bo na znaki dojechałem do portu, ale akurat z tego portu do Ajaccio nie wyjeżdża. Jest drugi port. Więc trzeba teraz tam pojechać. Kurde, kask, Simon. Kask zapnij. I zaczyna padać. I tak, nawigacja, Marsylia, zapinanie kasku. Gdzie ja jestem? Gdzie jest ten drugi port? Port A. To ten pierwszy port chyba. No jedziemy na Joliette. Ale już coś mnie źle prowadziło. La Joliette Port. A widzę tam. Korsyka Linea. Jest. Jestem blisko, więc jest parę portów. Cóż, w sumie tutaj trzeci raz jestem dopiero w Marsylii. Zawsze człowiek się uczy. Prawa. Bramki. Jest godzina 14:40. Zalecają o 15:00, a dopiero o 18:00 wpłynięcie. Więc bardzo sporo czasu. Bardzo sporo czasu jeszcze na czytanie dobrej książki. Prawa. Starsza pani już jest gotowa do powrotu do domu i później będziemy opowiadać, co tam piszczy w trawie, bo jest o czym mówić. Dobra, odprawiony. Pora jechać. C'est ici Propriano.
Dobra, Propriano Bastia Sela. No i znowu. Tak. Oczekiwanie w kolejce na załadunek. Zaczyna padać, trochę kropić. Zaczyna się. Odpalamy ładowanie na prom. Direct? Comment ça? A, na skróty. Bonjour. Bastia, chef. Propriano. Propriano, du coup, il faudra se mettre de l'autre. Ah, est-ce que je peux faire comme ça, demi-tour? Non, vous pouvez avancer juste là, là. D'accord. C'est là? Ça va? Pardon? Voilà, ouais, c'est bon, chef. Dobra, czyli są dwie destynacje w tej chwili. Ajax, nie, Bastia i Propriano. Ok. I teraz znowu trzeba czekać. 12:30. Kask przypięty linką, kurtka też zostaje, bo nie ma miejsca w kabinie. Tu chyba wszystko dobrze powinno być. Koło się zapiera, tam jest poduszka, będzie ok. Gorąco jest. W końcu się doczekałem i załadowałem na pokład. Jest już poranek, jeszcze przed godziną 6, a jestem zombie. No ale tak to już jest. Dlaczego wybrałem się na kontynent? Nie wybrałem się po to, aby tylko się przejechać, tylko tak wygląda realne życie na wyspie, gdzie nie ma żadnej ambasady, konsulatu, a gdy potrzebujesz załatwić jakieś dokumenty, niestety wyprawa czeka Cię albo do Polski, gdzie jest daleko i drogo, albo do ambasady czy konsulatu. Ambasada jest w Paryżu, a konsulat jest w Lyonie. I można to zrobić na kilka sposobów. Najszybszy i najlepszy, który bym polecił, to po prostu polecieć samolotem do Lyonu, załatwić swoje sprawy, wsiąść w samolot i wrócić. Trochę to kosztuje, ale w rezultacie ogólnym kosztuje to na pewno dużo mniej niżeli wyprawa motocyklem. Natomiast jeżeli jesteś motocyklistą, to na pewno rozumiesz, o co chodzi. Wyprawa motocyklem wiąże się z przeprawą promową. Przeprawa promowa dla rezydenta Korsyki jest dużo tańsza, ale w jedną i w drugą stronę kosztuje to około 180 euro i to zależy od dnia, godziny i sezonu, więc to jest jeden z kosztów. I oczywiście czas. Taka przeprawa to jest całonocny rejs w jedną i w drugą stronę. Żeby wyspać się jak człowiek, należałoby wynająć kabinę.
Też ceny się zmieniają i na przykład taka kabina dla jednej osoby to jest już sporo na jedną noc. Spory też wydatek. Co innego, gdy się płynie w 2-3 osoby i wynajmuje się kabinę dla 2-3 osób. Można wynająć siedzenie. W tamtą stronę miałem wynajęte siedzenie, ale na siedzeniu też się człowiek nie wyśpi. Teraz nie miałem nic, więc spałem po prostu tam, gdzie było miejsce, na kanapie. Dlatego jestem trochę taki zombie. I wracam, żeby się teraz wyspać. Wracam też do Propriano, do drugiego miasta. To jest około godziny jazdy do Ajaccio, bo nie miałem w tym terminie możliwości powrotu do Ajaccio. Wszystkie bilety już były wykupione. Gdy się to planuje dużo wcześniej, jest łatwiej, ale gdy się planuje to dzień przed, nie ma dużego wyboru. Więc życie codzienne na wyspie jest ok, natomiast gdy coś trzeba załatwić na szybko, na już, robi się troszeczkę skomplikowane. Ja się nie mogę dobudzić. Podróż, doświadczenie podróży. Dawno nie byłem, teraz doświadczam intensywnie bardzo i czuję się intensywnie zmęczony. Chciałem zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, ale gdy rzeczywistość mnie przycisnęła, że faktycznie mam cel do zrealizowania, poboczne cele są mniej ważne, czyli zwiedzanie, więc udało mi się tylko przejechać tam i z powrotem. Już te punkty, które chciałem zobaczyć, jakieś jeziora, nie były realne w tym zasięgu, w tym czasie. Wyobraźni tak, a w rzeczywistości już niekoniecznie. I lot podpływa, będzie nas prowadził do portu, a tutaj piękny wschód słońca w Propriano się zapowiada. Czas wyładunku. Ciekawe, to Propriano. Kurczę, motyla noga. Chyba jestem obecnie jedynym motocyklistą. Same samochody i tylko jedna starsza pani jako motocykl zaparkowana. Dobra, wszystko jest. Zbieram się i w drogę. Palisz ładnie. Dobra. Dziękuję. Merci beaucoup. I jesteśmy już za minutkę na Korsyce. Tak jak mówię, pierwszy raz zjeżdżam akurat w porcie w Propriano. Znam Bastię, znam Ajaccio. A tutaj też znam same Propriano, bo tutaj przyjeżdżałem na plażę, ale pierwszy raz tutaj dokuję. O i super, teraz zostało około godzinki, zaraz przepakuję plecak, żeby było wygodnie. Pięknie. Sakwy sprawdzają się idealnie, szczególnie ta duża ilość regulacji. Można sobie naprawdę zapakować dużo rzeczy, tak jak teraz mam niedomkniętą, znaczy nie mocno zrolowaną, ale zapakowałem tam różne takie moje bagaże i sobie teraz mogę to pościągać, ponaciągać. Jest sakwa super zapakowana. Zakładam moje gogle, rękawice i paliwa wystarczy. Więc można lecieć do domu. Gogle na nosie
Fajnie, bo teraz słońce będzie mocne, więc ciemne gogle jak najbardziej, rękawiczki na miejscu. Motocykl trochę zagrzany, sprawdzam wpuszczenia w telefon, jest, wszystko niby jest. Okej. Do przyjemnej podróży już czas. Dziwnie to zabrzmi, bo mimo że na obczyźnie mieszkam, ale to dobrze wrócić do domu, do swojego pokoju, mieszkanka i odpocząć spokojnie po podróży, która miała być też odpoczynkiem od zgiełku codziennej pracy, więc odpoczynek bardzo aktywny, a teraz odpoczynek po odpoczynku. I dotarłem do Ajaccio. Godzinka, tak, 8:20. Około 7:20 wyjechałem z Proprianą. Zaraz jeszcze 10 minut będę w domu. Powrót do domciu, wszystko ok, cały i zdrowy, pora wypocząć.